gdybym nie miała co robić, to bym nie miała takiego domu. Okej. Ma pan kamery? No ale po co mi? Nie ma pan kamer? Ale po co? Pytam tak, będzie nam pan utrudniał, Będę. czy możemy to? Będę wam to utrudniał. Nie, nie, Bo co? nie gówno. Betonowe elementy przenoszone są nad chodnikiem. Oni nie mogą tego zrobić, bo nie mają zgody na zajęcie pasa drogowego. Dzień dobry. Dzisiaj będzie o robotach budowlanych bez zezwolenia na zajęcie pasa drogowego nad publicznym chodnikiem, bez zabezpieczeń, niebezpieczne. Tego typu sytuacje zdarzają się co chwila i dowodem na to będzie dzisiejszy film, gdzie wszystkie miejsca zdarzeń są w niedalekiej odległości od siebie, w dzielnicy Mokotów i w dzielnicy Włochy. I teraz na wstępie zrobię coś w rodzaju podsumowania, ale raczej zaszczepię wam taką myśl, z którą możecie sobie przejść przez cały ten film. Co zrobić, gdy zobaczymy wielką ciężarówkę kilkudziesięciotonową rozjeżdżającą chodnik, pracującą nad tym chodnikiem? Pierwsza myśl to jest zgłoszenie na policję. I to jest bardzo dobra droga, bo chciałbym wam wyjaśnić, że nie ma czegoś takiego jak patrole interwencyjne, czy to Państwowej Inspekcji Pracy, czy nadzoru budowlanego, czy zarządcy drogi w postaci gminy, czy dzielnicy. Oni nie wyślą swoich pracowników, którzy skontrolują zajęcie pasa drogowego tu i teraz, więc zgłoszenie do nich nic nie zmienia. To musi być ktoś, kto tu przyjedzie i to zmierzy. A jeżeli chodzi o te niebezpieczne prace, to te zgłoszenia post factum powodują, że za miesiąc ktoś przyjedzie, skontroluje, coś wykryje, czegoś nie wykryje. Na pewno nie skontroluje tej wielkiej ciężarówki, która tu stała miesiąc temu. Więc telefon na policję jest najlepszym rozwiązaniem. Policja powinna wyciągać konsekwencje, zabezpieczyć, zebrać komplet informacji i przekierować do odpowiedniego organu. Czy tak się dzieje? Odpowiedzi znajdziecie w tym filmie. Przez ponad 2 lata mojego zgłaszania tego typu sytuacji, reagowania, wysyłania do zarządców dróg, do dzielnicy i tak dalej. Nikt jeszcze nie poniósł z tego tytułu konsekwencji, z tytułu zajęcia pasa drogowego nielegalnego, czy z tytułu po prostu prowadzenia tych niebezpiecznych prac. Teraz jeszcze pokrótce wam pokażę, gdzie będziemy się znajdować, jeżeli chodzi o pierwsze sytuacje z tego filmu. To jest ulica Racławicka, chwilę później będzie tuż obok ulica Miłobęska, a potem ulica Radorowa. Natomiast tutaj na Racławickiej będziecie widzieli pas zieleni, na którym parkują samochody. Na ten pas zieleni trzeba przejechać po chodniku, a sam pas zieleni jest w obrębie pasa drogowego, czyli obowiązuje na nim nadal zakaz zatrzymywania się. Tu po prostu nie wolno wjeżdżać. Tam, gdzie jest posesja, tam jest ogrodzenie. Wszystko, co jest przed ogrodzeniem, to jest pas drogowy. A najzabawniejsze jest to, że przyjechałem tutaj właśnie w to miejsce nagrać tę wypowiedź i zobaczcie, co się dzieje. Stoi wielka, kilkudziesięciotonowa ciężarówka, pompa, czekająca na gruszki chyba. No więc ta sytuacja tutaj w ogóle się nie kończy. Zobaczycie trochę tego w filmie, a to, co tutaj będzie się teraz działo, no to może kiedyś. Zapraszam. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day, no matter what anyone does or say. I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Co? No? No, zadzwonimy do pani, to jest pani droga, więc to samochód może to jest tak. Nie może. Nie może? Nie może. Nie. Ten nie może, tamten. Na coś w ogóle nie przeszkadza. Przeszkadza. Tak, stoi na pasie zieleni. No właśnie. No to co? No to nie może spać na pasie zieleni. Niszczy zieleń. Stoją to tyle czasu, straż przyjeżdżała, policja przyjeżdżała, nic nie mówili. Jasne. No tak, Na pewno do was przyjeżdżali. do nas przyjeżdżało, tu samochód stał zaparkowany źle. I tu był problem. Silnik go przypychaliśmy, pokazali go przepchać. A te? To jest pani inwestor, no mogę do pani zadzwonić, niech go zabiera sobie. No to pan dzwoni, niech go zabiera. Mi się nie podoba. Zaraz pani przyjdzie, to jeszcze awanturę. A to na jej zlecenie robicie? Gdzie? Tutaj w to? No. Tam to by ktoś inny robił, a to jest droga, że ona sobie może zrobić z nią co chce. A wasz który jest? Usługi drukarskie. Aha. No to super. Bardzo się cieszę. A ten? Ten nie wiem, czy nie wchodzi mnie tu. Czyli tu jest taki parking teraz. Jest. Fajnie. Pani, bo tu jest problem z samochodem. Jakiś facet przyszedł, robi zdjęcia i powie, że po straż miejsko zadzwoni, że pani stoi samochodem na pasie zieleni. Dokładnie. Tylko na razie Pani go zna. Dobra, spoko, czekamy.
Na razie Czyli pani pana zna. niemożliwe, bo jestem tu pierwszy raz w życiu. Nie wiem, dobra, już pani przedstawia. Czyli my też sobie jedziemy do środka. A to, nie wiem, to tam to jest reszta stawki. Wcześniej było zajęte, teraz w końcu jest sygnał. Okej, niech wyjeżdżają. Dobrze. My zabieramy auto. Nie wiem, w którą stronę tu patrzeć. O! Do środka pani wjeżdża. Musi się no. A co się stało? No nie no. To stoi na paki zieleni, że też. A student czy bezrobotny? Jak? Ja mam działalność normalnie. Na czym? Na kręceniu filmów. Ja pier... Przemysł filmowy. Przemysł filmowy. Tak. Ja to nazywam bezrobociem Tak? i hopem. Tak? Czemu? Człowieku, weź się za robotę, naprawdę. Nie odbierają, no. Grupa, no życie. Ale właśnie to teraz na nie swoim terenie. Nieprawda. Prawda. Nieprawda. To jest teren pasa drogowego. Tutaj, To tutaj ta działka była, to nie jest moja. Ale no, stoi natomiast tutaj. nie. Nawet 20 centymetrów do pana zejdzie. To jest publiczny pas zieleni w tym miejscu. To weź pan leżak i się połóż. Jak chcesz pan podpoczywać, człowieku. A tak kota? Co za co? Nie mam, zaraz przyniosę. No co za... Tak to właśnie jest. Taki! No. Od razu ładniej. A nie chcesz do roboty jak przynudzi? No, To ja zapraszam. a co będę robił? Jak normalny mężczyzna pracował. Tak? Przeparkowywał samochody w czasie pracy? Będziesz z nami szybko płat, zajmiesz A. się pracą, nie będziesz myślał o bzdurach. Okej. Dobrze. Dobrze. To proszę zgłosić. To jest moja prywatna. Tam jest pani prywatna droga. Ale nie może pan nagrywać, bo jest rok. Mogę. Nie, bo Mogę. jest fotoprogram. Tak jak ja nie Mogę. mogę nagrywać ulicy, tak pan mnie nie Pani może nagrywać ulicę. Pani nie może nagrywać sąsiednich domostw swoim Nie, monitoringiem. Nie mogę nagrywać publicznej ulicy, tak samo pan nie może nagrywać. Ale ja nie robię monitoringu, proszę pani. To jest zupełnie inna Pan rzecz. nie może nagrywać mojego prywatnego terenu i proszę stąd odejść. Albo się odwrócić w tamtą stronę. Dobrze. W czym to pani przeszkadza? Pan co, bo ja nie mówię nie robię. A Proszę- pan nie robię. Proszę, Czas. proszę pani, ale pani mówi mi, co mogę, a czego nie mogę, a sama pani robi rzeczy, których nie wolno robić. Proszę pana, Co to ja czemu nie tak robię, jest? nie robię. Każdy, kto pracuje,
wie, że jeżeli ten człowiek ma budowę, No. to również ma wypożyczony ten pas i za to Nie ma. płaci. Nie płaci. Nieprawda. Ja robię w tym biznesie, proszę pani, i wiem, że nie płaci A za ja to. się tym zajmuję 30 lat i większość domów wybudowanych w tym mieście to jest moje. Tak? A teraz czym się pani zajmuje? Zajmuję, proszę pana, połączaniem nierobów, dlatego że... Czyli nie ma pani co robić. Wie pan co, no gdybym nie miała co robić, to bym nie miała takiego domu. Okej. Proszę się odwrócić, nie nagrywać mojego prywatnego... Dobrze. Nie nagrywam. Proszę się odwrócić, ma pan kamerę i nagrywa pan Dobrze. prywatny teren. Dobrze. Proszę się odwrócić, Dobrze. proszę się odwrócić. Ta kamera nagrywa 360 stopni, wszystko dookoła, proszę pani. Proszę się odwrócić, bo nie wolno panu nagrywać mojego... Pan zostawił otwarty samochód. Nie boi się pan tak? Ja mam, bo moje kamery to wszystko nagrały i ja proszę pana na to... Okej. No jedź. Wjedź za bramę. Pan to No. tak ludzie rządzą naszym krajem. Przecież wy niszczycie publiczną własność, publiczne mienie. Ja tu robię, żeby było ładnie. Nie, to nie jest ładnie. Pani zobaczy, jak to wygląda. Ja akurat sadzę, będę sadziła tutaj drzewa. I chodniki też pani będzie naprawiać? Tak? Te tutaj, chodniki? Chodniki będzie pani naprawiać? Mhm. Nie, uważa pan, że nie ma takich ludzi, no widzi pan. Uważam- Dlatego taki uważam, że- nieroby jak pan, Uważam, że nie wolno też jeździć po chodnikach, proszę pani. proszę pan, takie nieroby jak pan. To jest brak poszanowania dla prawa. Nie, bo nie wie pan, Tak. że jak się coś zniszczy, to trzeba naprawić. I ja to robię. No ale nie wolno też wykonywać... Ten rower, bo nie mogę wyjechać. Aha, dobrze. No i tak nieładnie wy robicie po prostu, nielegalnie. Złe nawyki. Proszę pana, pan jest gnojem, który nie zna życia. Słucham? A czemu pani jest taka niemiła od razu? Nie pan może. To jest pan taki każdy, bo może pan do kogoś podejść i mu powiedzieć. Nie no, ale przecież właśnie pani pokazała, że ma pani dla wszystkich... Pana, proszę nie nagrywać. Macie gdzie parkować. Macie gdzie parkować wszyscy. To co to był za problem od razu tak zrobić? Pana, ja mam ustalone z miastem, naprawiam to wszystko, a pan się wtrąca. No i tym sposobem ja nie będę robić pani... Ale tutaj nie wolno wjeżdżać, proszę pana, pani. Ja nic tutaj nie zrobię. I będziecie mieli dalej taki No. syf, jak macie, bo pan... No ale to nigdy przecież nie wy posadzi robicie ten drzewa, syf. Pan nigdy nie To posadzi wy robicie drzewa. ten syf. Nie, pan Tak. nigdy nie posadzi drzewa, bo pana na to nie stać. Pan Okej. się tylko umie mączyć i przyjść i Okej, stać rowerkiem i nagrywać. okej. Odwróć się, nie Mhm. odwróć się, bo to jest teren, nie nagrywaj mojego. Nagrywam publiczny chodnik, proszę pani. Możesz nagrywać. Nie widzę tamtego terenu w ogóle. Nagrywasz, mów prywatny teren. Nagrywam publiczny chodnik. Mogę wiedzieć, jak on się nazywa? Nie. No jak ładnie. To jak ładnie. No zmieścili się wszyscy. A ci to też od pani? A co to pana obchodzi? No bo też nieładnie tak. No to pan idzie i pan robi awanturę. Dobrze. Dziękuję. Znaczy pan się powinien leczyć. Ja? Mogę dać panu numer do psychiatra. Ale to pani tu przychodzi i obraża mnie.
nie ma zajęć. Pani nazwała mnie gnojem, pani pokazuje obraźliwe gesty. Pan nie pracuje. Pani zachowuje się jak dzieciak po prostu, któremu się zwróciło uwagę i się nie obraził. Pracuje. Nie, dlatego że pan, mnie pan może obrażać. Natomiast Ale ja pani nie obrażam, to pani mnie obraziła. Może pan mi zwracać uwagę. Natomiast ciężko pracujących ludzi, No, pan utrudnia pracę. nie utrudniam. A nie wykonywali tu żadnej pracy, proszę pani. Oni tu pracują. No ale to oni tam pracują, na pani terenie, którego nie wolno nagrywać. Nie wolno tego. Dobrze. Nie wolno No to dobrze, no to już tam sobie poszli. Mogą spokojnie pracować. Ja tu w niczym nie przeszkadzam. Za chwilę będą mieli wystawę, będą musieli wyjeżdżać. To są ciężko pracujący ludzie. No, Pan nie rozumie, co to znaczy ciężko pracować i pan w życiu jeszcze nie zarobi nie no, żadnych ale pieniędzy to swoich. czemu pani nie wystąpi o zgodę, żeby tu mogli parkować? Pani chce im robić pod górkę? A jest pan pewny, że nie wystąpiłam, Tak. że nie mam tej zgody? Oczywiście. Założymy się? Tak, założymy się. Założymy się. Nie ma pani takiej zgody. Proszę pana, niech pan jedzie, gdzie pan chce, niech pan dalej ludziom zawraca głowę. Okej. To pan tylko żyje takimi rzeczami. Nie. Współczuję panu. Jest pan biednym człowiekiem, który nie ma przyjaciół. Ja pani współczuję, że pani nie potrafi przyznać, że to jest niewłaściwe i pójść z powrotem do siebie. Ojej. Jest, dobra. Stop! Gdzie pan jedzie? A gdzie pan wjeżdża? Gdzie? Przecież to jest chodnik, przecież nie może pan tu wjeżdżać. No na budowę pan musi wjechać. No gdzie wy wjeżdżacie tym tu? Gdzie? No tu? Na budowę musicie wjechać. Nie mamy na budowę drugiego. Jak? Co pan ma za problem? To co dzieci? Ale to nie o to chodzi. Wam tu nie wolno wjeżdżać przecież. Co? Nie mamy wyjścia innego. Jak? Przecież macie teren budowy. Czemu na budowę nie wjedziecie? Co? No, Ale czemu pan na budowę nie wjedzie tutaj? Tak nie ma miejsca przecież, to jest budowa cała. Jak nie ma Zapłota. miejsca? No nie ma, no No, przecież, ale to wam kazali tu wjeżdżać? przecież tu jest kierownik, właściciel, no kurwa, no przecież ja tu się I inaczej... co? A pan po chodnikach jeździ? Pan mandaty później pan płaci? Wie pan ile jest za robotę bez zajęcia pasa drogowego? Dobra, robimy to robotę, czy nie robimy? Jak mam mieć kłopoty, to ja się zabijam i się boję do widzenia. Ja tu nie przyjechałem za przyjemności, tak? Wie No pan? nie no, ale to pan chyba wie jak pan musi robić, nie? I No no to- odpowiada za wszystko, tak? Nie, pan odpowiada za to, gdzie pan wjeżdża ciężarówką. Dobra, będą jakieś problemy z policją? Będą. No to ja się zabijam. Dziękuję. W robocie. No, bardzo dobrze. Co pan na to? dzwonię do szefa. Dobra, ja sobie wjadę na ulicę. Proszę Ewentualnie bardzo. Przejechał. Proszę bardzo. Ja tu nie jeżdżę na przyjemności. Oczywiście.
No. Ja. Spokójcie się z tym panem, żeby problemów nie robił. Ze mną? Słucham? Ze mną? Ale no kurde, no, pan narobi zaraz psów nawzywasz, a to roboty mamy na godzinę. No i po co to? No ale to trzeba zrobić jak należy chyba, nie? Ale to jak należy, jak nie mają zezwolenia, nie mają nic zabudowa idzie. Przecież, no, No to trzeba przecież wystąpić o takie zezwolenia, no. przecież ja nie występuję. Nie zamawiają sprzęt, zamawiają, No ja wiem. przyjeżdżam. I oni się zobowiązują, że to przecież pana firma, która pana tu wysyła, ma pewnie w umowie, że kierownik budowy czy inwestor odpowiada za to, że zapewni panu miejsce do zatrzymania, Co tak? pan jest, pan powie, tak z ciekawości. Ja się interesuję placami budowy. Aż tak? Hobbystycznie. A tak naprawdę? Naprawdę. I tu nie jest pierwszy raz, gdzie po prostu Nie, jest no to- wszystko rozjeżdżane, To wszystko inaczej jest nie ten. mają miejsca, no Nie mają miejsca, proszę pana. Nie mają zezwolenia, o tak. Tylko robią tak, żeby było łatwiej i taniej, no i to wszystko. A czemu tu nie ma miejsca za płotem? No nie wjedzie tam, no. Dlaczego? To już jest płot. I co tam jest? To już jest zwykło. Ten, wylewka, zbrojenia, tak? No tak, to już nie wjedzie. No. No to tak sobie wymyślili, że do granic działki zabudują i będzie taniej, jak nie zapłacą za zajęcie pasa drogowego. No to już zaraz ci pójdzie, ten chodnik nie miał chyba, była naprawdę wszystko. No i co? Nie no, nasi też dzwonią, no kurwa, nie ma banku. Jak to jest? O, ale porobili. No niestety. Pan patrzy, jakby tam wjechać. No nie ma opcji. Jedź pan już sobie na spacer, my to zrobimy, kurwa, po co to? Przecież ja jestem na spacerze. Taka przyjemność siedzą, kurwa, nie wiem, pod górę robi. Ja nie robię nikomu pod górę. Jak to pan nie robi? To wy robicie pod górę. Będziecie ten chodnik później naprawiać? No to nie, to jej sprawa, to już kurwa budowy nie moja. No. A tu nie ma kierownika budowy w ogóle? Kierownik gdzieś tam dopiero siedzi. Pusto jest? No nie ma nikogo. No, A tak. pan, ta maszyna co robi? No ja pompuję beton. Pompuje beton, to jest pompa, tak? To zaraz wróżki jeszcze To- przyjadą. no właśnie. Przyjadą. Jadą już. No jadą dwie wróżki jadą. Beton załadowany i teraz przez pana cała Nie przeze mnie. zamieszanie. Nie. Pan dobrze wie, że to przez inwestora, a nie przeze No mnie. ja wiem jak jest no. No każdy oszczędza pieniądze, nie ma wjazdu, trzeba zezwolenie zbierać i zgłaszanie trzeba zgłosić, tak, zabezpieczyć, dziękuję robię. A nie boi się pan, że pan kogoś zabije na tym chodniku niechcący? A dlaczego go mam zabić? No będzie pan jeździł, cofał, Ja nie będę jeździł, ja Ma pan stawiam pompę, dlatego martwe- stoję w jednym miejscu. martwe strefy pan ma. Nie, ja się nie ruszam wtedy, ja już tu jak stanę to stoję. Ma pan kamery? No ale po co mi? Nie ma pan kamer? Ale po co? Ale nie ma pan. No nie, no ale do czego? To jak pan teraz cofał, to widział pan mój rower, czy nie widział pan? Rower widziałem jeszcze, w lusterkach. A, w lusterku. Jeszcze widziałem. Jeszcze. A można tak stawać pod samochodem? No nie wiem. No. Pan na chodniku? Jak trzymam rower, to nie mogę stać? Ale za samochodem tak stawać, no średnio. No, to, Niebezpiecznie. no niebezpiecznie, no. No ale to mojego Na chodniku za samochodem. Pan słyszy, jak to brzmi w ogóle? No ale no brzmi, ale no jest. Ja nieraz widzę jak chłopaki gdzieś tam przejechał coś tam, nie? No człowiek sam przejechał? No, nie wiem. Nie, no to tak jest, tak? No ale ta pani raczej nie chce chodzić, wie pan, za ciężarówkami, nie? Tak myślę. Ominęłaby? Tak? Tu błotkiem?
Nie, no nie będziemy dyskutować, bo No właśnie. szkoda to drogę. Dokładnie. Jeśli oni to datują. Tam, żeby je puścili na ten szlaban, ale nie wpuszczą, wtedy byśmy sobie tam stanęli, no. Ale tam ich nie puszczają. Czemu nie wpuszczą? Teren prywatny pewnie, już nie ich teren, tak? No. To panu życie utrudniają, nie? To oni No, ale to utrudniają. nie dla mnie, no. Czy ja utrudniam? No pan mój, Ja utrudniam? pan, że się tu trafił dzisiaj. A to jest mój chodnik, to ja pana tu też nie wpuszczę. Jaki pana chodzi? No a to nie jest mój chodnik? Pański i mój. No. No dokładnie. No takie są budowy, no to ile tych zezwoleń? Nie są. Ile? Mają. Ile? Rzadko mają, żeby się. Rzadko mają? No pechowo. Naprawdę nawet gdzieś nie raz stawiamy na ulicy, no to skoro to zamykają, na Wolskiej chyba taką budowę mamy. No to tam wszystko legal, zezwolenia No to opachowane, dobrze. nie, no to, i to jest fajnie podjeżdżać, jest super. No. A tu dużo takie właśnie z partyzanta się robi. A dostał pan mandat kiedyś za to? Za Znaczy, takie nie, rzeczy? Przeważnie budowy. Nie, to już budowa odpowiada, nie? To wtedy kierownik dostaje, To że już kierownik, ale jak przyjdzie policja, to inni mandat na samochód, ja dostaję punkty, tak? a wie pan jaki jest mandat za to, co pan tu zrobił? Nie wiem nawet. No co zgadnij? No nie wiem, a pan wie? No wiem. No ile? 1500. 1500 zł? Za jazdę wzdłuż I pochodniku do jest tego jeszcze jakieś 1500. punkty. 8 punktów. No po co? Niszczenie roślinności. Tutaj ma pan od razu. Zanieczyszczenie drogi publicznej. Macie chyba strasznie ludzi. A jak pan się rozstawi tu z podporami, to ma pan jeszcze roboty na drodze publicznej bez wymaganych zabezpieczeń. To przecież pan prawka nie będzie miał za coś takiego. To panu się naprawdę opłaca takie rzeczy robić? Ja wiem, że panu się opłaca, bo pan nigdy za to nie dostał kary. Znaczy, no moje Przyjedzie to zawsze, wie pan jak będzie, przyjedzie policja i powie... Obciążamy budowę za takie numery, ale już tych punktów mi nikt nie zabierze. Tak Przyjedzie policja i powie, a chłopy robią, to nie ma problemu. Tak też pewnie jest, nie? No różnie to bywa. No. Jezu, dogadują się z budowami, tak? No. Jak się leje po 10 już ciszaną, gdzieś stoisz pod budkiem, lejesz płytę, no już nie powiedzieć ślad. No przyjeżdża policja, straż, ale no nie przerwą, mandaty bierze budowa i leją dalej. No mówię, prawo prawem, a życie życiem, no to tak to jest. No mi się to nie podoba. Tak komu się podoba. No takie mamy realia, tak? To nie są takie Ale realia. to są takie standardy, no kuźma mać, no nie ma inaczej. No jest, zezwolenie. No właśnie. No to powiedz pan wszystkim, kurwa nie słowo zezwolenie. No robią, będą robić. Jedź pan jakąś inną budowę podręcz. Już dręczyłem. Już dzisiaj pan dręczyłeś jedną? Dzisiaj nie, ale jakiś czas temu. Dalej, nie? Mam 4 sprawy w sądzie za dręczenie budowy. No, to pan chyba z tego dobrze żyjesz, co? Nie. Z dręczenia budowy nie. Jaka tak za przyjemności? A po co? Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wie pan, że ludzie co roku giną pod cofającymi ciężarówkami, betoniarkami i śmieciarkami? Na chodnikach? Na chodnikach. A ile rowerzystów ginie pod samochodami? No, Na krzyżówkach i na No. zielonym świetle? też źle. Nie, no ile ja czekam w samochodzie. Żory to co? Dobrze. Nie to będę. Dokładnie. Proszę bardzo. Betoniarka już czeka. Pompa czeka. A tu przyjechał jakiś kierownik chyba. Proszę bardzo. Trochę robotę. Nie słyszę, przepraszam. Dlaczego nam pan utrudnia trochę robotę? Nie utrudniam nic. Dlaczego? Co utrudniam? No, że tutaj mówi pan jakieś zdjęcie. Może pan zrobić zdjęcie, nie mam z tym najmniejszego. No. No dobrze, to zrobiłem. No i co? No i dobrze. No ale to bo nie wiem czy bardzo, bo tu chłopaki dzwonią z budowy, że Czy co? że pan im coś tu blokuje. Nie, stoję na chodniku sobie tylko. Pan się stoi na chodniku. No to co, w czym to przeszkadza? No nie szkacza, może sobie pan stać. No. A nie może się pan, rozumiem, przestawić się ze 2 metry dalej, żebyśmy mogli sobie zabetonować tak jak chcemy robić. Przecież nie możecie tu wjeżdżać. Możemy, bo to jest wjazd na budowę, możemy wjeżdżać. Nie, nie możecie. Przecież pan tutaj wjechał tą pompą wzdłuż po chodniku, zastawił cały chodnik. No nie może tak robić. Możecie sobie wjechać na budowę swoją. Jak chcecie. No pan, ale to będziemy robić, co tu będziemy przekamerzać? A pan kim jest? Powiedzmy tutaj od kierownika budowy. Pan jest kierownikiem Ja budowy? nie jestem kierownikiem budowy, jestem od robienia, bo inwestora nie ma na budowie. Czyli tu nie ma nawet kierownika Proszę pana, budowy, jest tak? kierownik na budowie, tamten stoi. Aha. No i co? Ja mam do pana pytanie, będzie nam pan utrudniał, czy możemy sobie to zabetonować, bo wie pan... Nie możecie tu wjeżdżać przecież. Proszę pana, ja się nie będę z panem kłócił, czy możemy. Wjazd jest na działkę, jest.
No i co? Możemy na tej działce stanąć? Możemy. Nie będę się Nie pana... możecie stanąć w poprzek chodnika przecież. To nam wszystko możemy robić. możecie. Tak samo jak tak samo pan tu może stać, tak samo jak mogę tu wjechać. Nie może pan. Dobrze, pytam tak, będzie nam pan utrudniał, Będę. czy możemy to? Co? Będę wam to utrudniał. Będzie pan nam utrudniał. Tak. No trudno. Jedź pan. Gdzie? No jedź pan na następną budowę przejrzeć. Nie śpieszy mi się nigdy. Ale się uparty trafił na człowiek. No. Co nie? A wy też są uparci. No ale to Przecież pan uparty, no. mówił, że jak pan tu nie No to może, są to pan koszty. pojedzie do To są domu. koszty. On nam powie taką rzecz, ja nie wiem, jaki jest pański idea, żeby nam tutaj wstać i że tak powiem, człowiek chce zrobić robotę No, i utrudnia pan nam życie. nie. No, no To wy, tak, to no, wy jest utrudniacie. To wy problem. Czym, utrudniacie. czym panu utrudniamy? No, blokując chodnik, niszcząc Proszę pana, infrastrukturę, nic panu zanieczyszczając, przecież stwarzając nic panu- zagrożenie na drodze Wie pan, Ja publicznej. sobie nie życzę, żeby mnie pan nagrywał. Ja to robię dla własnego O bezpieczeństwa, nie, proszę pana. Nie życzę sobie, żeby pan nie nagrywał. Ja sobie nie życzę, żeby pan tutaj wjeżdżał ciężarówką na chodnik. Proszę? No ja sobie nie życzę, żeby pan wjeżdżał ciężarówką na chodnik. Pan sobie życzę, wiesz, ja nie życzę, wjeżdżam na pijak. A ty, ja proszę pana na działkę. Dziękuję No to może pan wjechać na działkę. Będziemy wjeżdżać. Bo wie pan, no jak staniecie w poprzek, no to zablokujecie drogę, no. Proszę pana, ja zapytam wprost, co ma pan na rzeczy? Co Jak pan to? do mnie chce? Ja bym chciał, żebyście zrobili zgodnie z prawem uczciwie swoją robotę. Pana, robimy. Za dużo? Robimy. Tak? Robimy, proszę pana. I życzę panu, To żeby gdzie? się pan, żeby się Czemu pan nie przyjął na zajęliście budowę, pasa na drogowego? jedną, i drugą, i trzecią i zobaczy pan, jak to się pracuje. No ja Dziękuję wiem, jak bardzo. się pracuje. Proszę pana, nie będę z panem dyskutował. No to niech pan nie Bo nie ma sensu dyskutuje. z panem dyskutować. To niech pan nie Ja dyskutuje. bym powiedział tak, nie chętniej, żeby pan mi opuścił tutaj wjazd, nie blokował mi pan wjazd na budowę. Bo No pan w tej chwili blokuje może wjazd. pan wjechać na budowę, śmiało. Nie mogę, bo mi pan blokuje. Przecież ma pan wjazd tutaj. Tu, co? No tu nie wjada, to i tak nie będzie przyjechał. Tu będzie chodzić na następnie. Ale pech, Przejdzie numer, czy nie przejdzie? ale pech. Ale no pech. no. Zamiast uczciwie... Słuchajcie, powiem ci tak, Nie próbujemy skończyć tą robotę, mamy trudne warunki, a ty przyjdziesz, będziesz mi powiedział, że jest źle. A nie możecie uczciwie tego zrobić? Bo robimy bardzo uczciwie. To nie jest uczciwie. Robimy tak uczciwie. Nie jest uczciwie. A ty jesteś uczciwy? To Tak. chyba nie. Jestem. Przyjdziesz chyba po to, żeby nam utrudniać robotę. Nie. Tak, tak. Ja wam w niczym nie przeszkadzam tutaj. Ja nie będę się denerwował. Powiem tak, nie ma sensu z tobą rozmawiać. Dobra. Proponowałbym, żebyś pojechał po prostu. Jak możesz sobie zrobić takie kółeczko, przyjedź za pół godziny, dobrze? Będzie skłon. Dobrze. No? Dobrze. No to przyjedź za pół godziny. Dobrze. Jeszcze ci mogę na paliwo dać, jakbyś chciał, żeby było szybciej. No, nie utrudniaj nam roboty. Nie utrudniam wam roboty. Utrudniasz jak cholera. Tak? Na czym polega moje Tak, że utrudnianie? ty stoisz i nam przeszkadzasz w robocie. Nie. Stoisz na budowę. Przeszkadzasz nam wyjść. Przecież macie drożny wjazd cały czas. Macie. Tam jak się zeszli wszyscy. Proszę pana, żeby było jasne, proszę się ładnie uśmiechnąć, żebym ja miał pańskie zdjęcie, jak mnie pan nagrał. Pański rower też zrobię zdjęcie. Już pana wytnij fotografuję, tak pan nas fotografował. Oczywiście. Pozdrawiamy, do widzenia. Do widzenia. Także pan się tylko powie, przyjedzie policja, to potem wylegitymuje. Na pewno. A to jest samochód kierownika. O, wjechał sobie po zieleni. Tędy. I tu parkuje. Tutaj już chyba robota skończona na dzisiaj. Zobaczymy. Ładnie.
A i żeby nie było, tam widzicie betoniarkę i ten chodnik, a tutaj kierownik znalazł sobie miejsce do zaparkowania. Tu jest masa miejsc parkingowych, jeżeli chodzi o ewentualnie pojazdy robotników, więc nie muszą tam na trawce stawać. O, a tu mamy skrzyżowanie Racławieckie z Miłobędzką, mamy zakaz postoju, mamy publiczny chodnik. No i co na nim widzimy? Oczywiście kolejną, co to jest? Betoniarka z pompą. Nie no, pięknie. Wspaniale. Wspaniale to wygląda. Tutaj sobie można normalnie wejść chyba, czy nie można? No dobra, nie będziemy tu wchodzić. Obejdziemy sobie. Podpory nie są do końca wysunięte nawet. Proszę bardzo. Długo jeszcze będziecie tu? Długo jeszcze? Pół godziny? Zdążą przyjechać. Co? Zdążą przyjechać. A jak pan myśli? Nie wiem, nie to. Ja jestem tylko pracownikiem. A kto miałby tu przyjechać? Do czego? Miejska policja. A to pan coś źle tu robi? Może stoję. To już A czemu tam pan podpory nie wysunie? To się nie ten? jakby pan inteligentnie zauważył, podpora idzie na skos. No. A z drugiej strony jest dobrze? Ta idzie na skos. A ta nie idzie na skos. 65, czy mogę pomóc? Dzień dobry, chciałbym zgłosić całkowicie zablokowany chodnik i częściowo zablokowaną drogę przez ciężarówkę na ulicy Miłobędzkiej 47 w Warszawie. Także są prowadzone prace budowlane bez zabezpieczeń, jest to dosyć niebezpieczne. 47, tak? Miłobędzka 47. Ja zgłoszenie przyjmuję, policja informuje. Dziękuję. Coś zmieniło, tu się sprawdza okolicznościach. Proszę o ponowny kontakt, dobrze? Dobrze, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Dobra, plan jest teraz taki, że poczekam chwilę, zobaczymy, czy policja przyjedzie na Miłobędzką do tej betoniarki z pompą pracującej nad chodnikiem. Jeżeli przyjedzie, to może do tego czasu zdążą się z powrotem wystawić tamci przy Racławickiej, bo oni ewidentnie czekali, aż sobie pojadę. A jeżeli zdążą się rozstawić, no to może będą dwie pieczenie na jednym ogniu. Ale może być też tak, że nikt nie przyjedzie jak zwykle, wszyscy zdążą się uwinąć z robotą. No zobaczymy, zobaczymy. Pokręcę się w okolicy, zjem kebaba i podjadę z powrotem. O kurde. Dzień dobry. Byłem zgłaszającym. Chciałem się tylko dowiedzieć, czym się zakończyła interwencja, jakby pan... Pouczeniem, dobrze. Okej, super, bardzo dziękuję. Do widzenia. I po robocie. A teraz zobaczymy, jak wyglądają sprawy pod pierwszą budową. No i pod tą naszą pierwszą budową z tego dnia jest pusto. Nie ma osoby od kierownika, nie ma ciężarówek, betoniarek, pomp. Zostały tylko rozjechane trawniki, rozjechane chodniki. O, może wam pokażę, jak to wygląda. O, tutaj już troszkę ta kosteczka ustępuje, poddaje się po tych przejazdach. No ale wiecie, jakoś trzeba robić. Inwestor nie zadbał. Dziwne, że mu się nie chciało zadbać o to, żeby ta robota przebiegała sprawnie. No ale trudno by oczekiwać jakichś tutaj konkretnych działań, skoro, jak już widzieliście wcześniej, tak to wszystko wygląda. Czyli budujemy do granic działki, nie zajmujemy pasa drogowego, nie robimy tego legalnie.
No tak jest łatwiej, szybciej, taniej. A przynajmniej mamy zabudowaną całą działeczkę elegancko. A jeszcze taki szczegół uzupełniający. Pamiętacie tą panią z tej działki tutaj, która mówiła, że ona tu musi zrobić, że tutaj trwa budowa teraz. A ci to też od pani? A co to pana obchodzi? Już tutaj panom w potrzebie wielka pani inżynierka, architektka nie pomogła rozstawić pompy na swojej działce, żeby mogli dokończyć. Ona swoje zrobiła, ale inni już nie mają tak łatwo. Przykra sprawa. Kolejny dzień, no nie ma na razie pompy, betoniarek. Samochód kierownika stoi. No i co? Nie będzie robione? Tego betonu drugiego dnia nie próbowali wylewać, ale za to zobaczcie, na jaką perełkę trafiłem w drodze powrotnej, jadąc przez dzielnicę Włochy, jeszcze przez ulicę Radarową. Dobra, na to. O. Proszę, tutaj. Pięknie. Chłopy robią. Tutaj to. Dobrze. Tu jest dźwig taki. O. Co? Czego mnie filmujesz? Co? Rodo! Stro! Srodo. Rodo! To jest kierowca, zaraz bardzo będzie roda. O. Nie filmuj mnie! Bo co? No gówno! To się nie zgadza, prawda? A ja się nie zgadzam na waszą pracę tutaj. To ty mnie pocałuj w dupę. Ale... Co? Włącz tą kamerę. Czemu? Będziesz tu kamerował? No a czemu nie? No sobie idź trochę dalej bez twarzy. To ty sobie idź trochę dalej. No. No jak chcecie Zdejmij okulary, jak gadasz. Przepraszam, ale jestem nieuprzejmy. Po kamerujesz? A czemu wy tak robicie robotę? Jak? Czemu wy tak to robicie? No chyba jest jak pozwolenie, no to jest. Nie ma pozwolenia. A skąd wiesz? No bo widzę przecież, a gdzie jest ogrodzenie tego? Czego? No chodnika, to jest czynny chodnik. Pozwolenie. Kurwa. Patrz wszystko. Spadło i wydysz. Hej! Oj, oj, oj. A, nie, to kurwa kolana. Robert, może depnij ty. Dzień dobry, chciałbym zgłosić na policję niebezpieczne prace nad publicznym chodnikiem w okolicy adresu Radarowa 9 w Warszawie, to jest Warszawa, Włochy. Tak, zaczepia jeszcze o jakieś przewody elektryczne chyba. Betonowe elementy przenoszone są nad chodnikiem. Dziękuję, do widzenia. Balancing on a weary line. O. Too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself I don't need grace. Will you be there to catch my Znowu wlazło. Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround
Jednego tego nie przypadłem. Ale nie wiem, czy nie pierdolę. I know I'll meet you down the line. You ask why I wasted my time. Dzień dobry. Proszę? Zgłaszałem przed chwilą. Już się chłopaki uwijają, ale to jest czynny chodnik, niezabezpieczony, nie ma żadnych barierek. Kamera kręci? Kręci zawsze. Informuję, że nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku. Oczywiście. Dobrze, starszy się interwencja nie nagrywana na metary. Dobrze, pan dane proszę, był PESEL, pamięta pan? Tak, oczywiście. To tak, ten samochód zostaje, tak? W tym miejscu. Dobra, no to mówię, zabezpieczyć go w ten sposób, że każdy wiedział, że jest prowadzona praca budowlana, czyli zabezpieczyć od tego słupka do tamtego ogrodzenia, żeby nikt nie przeszkadzał w pracach. Oni nie mogą tego zrobić, bo nie mają zgody na zajęcie pasa drogowego. Oni nie mogą tego zagrodzić. Bo tak tutaj na tym, a to chwilowo tylko wie pan, przekładaliśmy. No dobra, czyli tak. Na czyli- poboczu ja sobie mogę stać, to normalne. No tak, tylko na pochodniku no nie możecie też sobie sprzętu tak rozwalać, tak? Sprzętu rozwalać. Dobra. Panu jakąś wodę trzeba zrobić, no niestety. Masz pan wodę w domu? Masz pan. No ale to się występuje do urzędu o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Urząd Dzielnicy Włochy wydaje takie zezwolenia bez problemu. Dobra, w każdym razie najpierw tak? To jest białe. A ja mogę się czekać, czy nie? No poczekaj. Dlatego cię pytam. Pierwszy dzień w robocie? Dziadku? No ogólnie. Dobra, panowie, ten, kto kierował tym? Ja. Pan też. Dobra, czyli cały ten mat wypieramy. Agregat odcinamy i odjeżdżamy. Wykonujemy go. Tak, zbijamy, no i wcześniej. No właściciela trzeba wystąpić, żeby wystąpiło zajęcie pasa. Zgłosić to oficjalnie i dopiero można wyrobić tym celem podniku. Skontaktować się z właścicielem działu, który ma zezwolenie, nie ma zezwolenia, po prostu nie wystąpi do Urzędu Dzielnicy Włochy, tu w Ratuszu jest wystąpienie zezwolenia po szczęście. Czyli to je dostać zgodę, nie? Nie, nie. To się robi kilka tygodni, miesięcy w przód, jak się planuje roboty. Niestety. Mówię, no dzisiaj niestety przeknąć to powiadomić właściciela o tym, że prace są przerwane, w związku z tym, że nie ma zgody. No bo nie można tłumaczyć ruchu, no wiadomo, tu jest też pierwszy siat bywa ruch kołowy. Zbieramy cały sprzęt. Wyhamowanie ruchu jest 1000 zł, 500 Pouczam. Mam nadzieję, że... Przepraszam. Ja to dzwonię, przepraszam. Pouczam pana. Okej. Dogadać się. Jeszcze zapytam, jakby się nie nagrało za chwilę. Na razie wyłączam nagrywanie, bo już nic się tu ciekawego nie wydarzy. Piesi chodzą tym chodnikiem. O, tam kolejni piesi. Jeszcze zobaczymy stan techniczny z tyłu pojazdu. No, światła działają w miarę.
Jest kamizelka, czynności są prowadzone na drodze. Podobno pojazd ruch utrudnia na drodze teraz. Trzeba przeparkować. I odjeżdża ostatni element układanki. Czy ja już jestem wolny? Tak, to jest pan usatysfakcjonowany, tak? Czy usatysfakcjonowany? Tak. No tak, dziękuję za interwencję. Powie mi pan, czym się zakończyła interwencja? Zostali pouczeni zgrupowanie ruchu i zostali poinformowani, że nie mają zgody, tak? No tak. Chodnika. Dobrze, dziękuję. Informuję o możliwości złożenia zażalenia do właściwego miejscowego prokuratora. Oczywiście. W terminie 7 na podstawowych czynności. Mogę zrobić tyle na dzisiaj. Dziękuję. Dobrego życzenia. Do widzenia. A i wiadomo, mój wizerunek jest spraw poprawiony, więc prosiłbym o udostępnienie. Oczywiście, oczywiście. Wiem to. Ja się domyślam, tylko wolę o tym wspomnieć, żeby później nie było, że ktoś nie wiedział, tak? Dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Pan się nawet na miejscu postojowym zmieścił. Pięknie. No i mamy kolejny dzień, następny po pouczeniu. No i jak widzicie, mimo że policjant wskazał, że pojazdy utrudniają ruch, no to panowie parkują tak nadal. Wczoraj dostali pouczenie za utrudnianie ruchu. No ja nie uważam, żeby jakoś wybitnie utrudniały, ale jeżeli policjant tak powiedział, no to warto by się dostosować. No a druga rzecz jest taka, że tutaj znowu sobie panowie sprzęt rozstawili na chodniku. O. Proszę bardzo. No i jest dobrze, tak jest dobrze. O proszę. To jest praca znowu nad publicznym chodnikiem. Wyszedłem na chwilę za róg i już słupki postawili. Boże, jak pięknie. Zaraz ciągną może do środka. No, bo widać, że dzwonię. Udaje, że dzwonię. No i pięknie. No więc tam jest robota, ale ja już nie będę dłużej tutaj wystawał, bo to chyba jest rola policji, nie? Wczoraj dali pouczenie, no wypadałoby dzisiaj skontrolować, jak widać tylko ja mam ochotę to dalej kontrolować. Chłopaki robią dalej po swojemu, jak widać pouczenie zadziałało, bo wtedy wczoraj schowali ten sprzęt. Pewnie jak dzisiaj by przyjechała policja, to również to pouczenie by zadziałało. Znowu by schowali sprzęt. Na szczęście policja dzisiaj już nie musi tu przyjeżdżać. Ja przyjechałem, panowie schowali sprzęt, a jak sobie pójdę, to znowu się z nim rozłożą. A jako ciekawostkę teraz wam zdradzę, kim był ten funkcjonariusz, którego mogliście przed chwilą zobaczyć, który tutaj pytał, czy jestem usatysfakcjonowany. Otóż to jest funkcjonariusz, który 2 lata temu przyjechał do interwencji do betoniarek przy ulicy Tomnickiej i Wilczyckiej w Warszawie. I tak jak widzę, no to ruch jest drożny, tak? No i co? Panowie podjadą sobie dalej, a tu co się dzieje? O nie, jezdnia zablokowana. Interwencja zakończona. Jego zdaniem ruch tam na tej ulicy był drożny, funkcjonariusz sobie pojechał. Dzisiaj było super. Policjant wyjął nawet kamizelkę odblaskową, żeby prowadzić czynności na drodze, czyli bardzo profesjonalnie. Powiedział też, że mogę złożyć zażalenie do prokuratora. Niestety nie do końca wiedział, że na pracę na drodze publicznej wymagane jest zezwolenie, więc ja musiałem trochę podpowiedzieć. Robotnicy też tego nie wiedzieli, to znaczy wiedzieli, ale no wie pan jak to jest, to chciałby pan mieć wodę w domu, no to trzeba jakoś tą wodę zrobić, tak? No niestety, na koniec nie jestem usatysfakcjonowany, pouczenia nie działają, a komuś może stać się krzywda. I ta krzywda się dzieje. Kierowcy ciężarówek, kierowcy dźwigów, wywrotek są bardzo nieostrożni, nie patrzą co się dzieje za ich pojazdem, nie mają asysty
wykonują bardzo gwałtowne manewry. W wyniku tych manewrów giną ludzie, giną dzieci, bo ta lekkomyślność i przekonanie, że wszystko gra, że wszystko jest w porządku, że nie potrzeba dodatkowych czujników, kamer, zabezpieczeń i asysty, prowadzi do tego, że jakoś to będzie, jakoś się to wszystko robi, trzeba to jakoś robić. No a na koniec w tym całym niedbalstwie i niechlujstwie, w tej codziennej, niezorganizowanej pracy giną po prostu ludzie. To nie jest fajne. I to jest dlatego, że policja przyjeżdża i nic z tym nie robi. To tylko taki mechanizm jest. Gdyby były jakieś służby, które by to kontrolowały i wystawiały mandaty i ci robotnicy by się bali po prostu robić tego, jak to się mówi, na krzywy ryj, no to może kilka tych duszyczek byśmy ocalili. No ale nie. Po co? Przecież to zgłaszający jest problemem, a nie to, że ktoś w naszym porządku prawnym, w systemie prawnym robi wszystko nie tak, jak powinien. I policja od pilnowania tego trzyma jego stronę. To się nigdy nie skończy, bo już wracałem, już się witałem z gąską w domu, a tu patrzcie, znowu po drodze, znowu dzielnica Włochy. Co to jest? To jest chodnik. Jezu. tam To jest chodnik. Można już przejść? Dziękuję. No i tu mamy trochę jeszcze żwiru, kamieni. Tu mamy koparkę na pasie zieleni. To jest wszystko nielegalne. Tu mamy dalej koparkę na chodniku. I błoto, i rozjechane to wszystko jest. O. I masz do wyboru albo koparka, albo kałuża. A ta koparka to zostawiona jest na silniku pracującym. Proszę bardzo. Tu można z nią pojechać. Jest kluczyk w stacyjce. Koparkę pan zgubił na chodniku. Tu nie wolno parkować. Zaraz będzie chodnik zamknięty. Gdzie? To teraz trzeba go zamknąć. O. Pojechał. Zaraz będzie chodnik zamknięty, pan mówi. Dobra, idę do domu. Strasznie tutaj nabałaganiliście. Nieładnie tak. A to, co tutaj będzie się teraz działo, no to może kiedyś. Przepraszam cię bardzo. Przepraszam cię bardzo. Nic mi nie robię. Twoją nietykalność i naruszamy ty naszą pracę natykasz. Nie. Tak, bo my pracujemy tu jako człowiek. Nie do wieku. Nie dotykaj mnie. Ja się będę z tobą bawił tutaj. To nie dotykaj mnie. Teraz jak kurwa. miał.